Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego Tank Models. Jakoś tak mnie wzięło ostatnio na Dragony, ze względu na to, że rozpoczęła się dyskusja na temat właśnie modeli Dragonów, które ostatnio prezentowałem. Chodzi tutaj na przykład chociażby o Abramsa SEP V2. A dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować starszy model od Dragona, ale powiem Wam, że to jest według mnie najbardziej przyjazna i bardzo dobrze wykonana Panzer trójka w wersji N i na dodatek jest to wersja z Afryki Północnej, czyli Afrika Corpus. Model ukrywa się pod numerem 7386. Oczywiście jest w skali 1,72 i powiem Wam, że naprawdę ja ten model lubię. Bardzo dawno temu go sklejałem, nawet nie pamiętam z którego roku jest ten model, nie sprawdzałem. W każdym razie dzisiaj sobie zajrzymy do pudełka z tym modelem. To była instrukcja. I teraz wyjmiemy sobie poszczególne elementy. Standardowo od Dragona dostajemy blaszki. Jeszcze zerknę na malowanie. Tu mamy pierwsze malowanie, tu jest Tunezja 42-43. Kolejny to jest Tunezja 43 rok. Na czołowej stronie mamy tutaj na niebiesko zaznaczone elementy, których oczywiście nie używamy. I zaczniemy od kadłuba. Tak prezentuje się kadłub. Bardzo ładny detal. Podobnie jak w prezentowanej Panzer trójce w wersji M. Układ jezdny tu jest w całości. Detal jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi o ten model. Naprawdę tutaj śmiało mogę polecić te modele, mimo swojego czasu, wieku. One są naprawdę niezłe. Tutaj oczywiście znajdziemy jeszcze inne elementy na ramce, które naklejamy właśnie na kadłub. Między innymi luki techniczne. Tutaj mamy gąsienicę. Z tworzywa gumopodobnego. Detal na gąsienicach prezentuje się tak. Z drugiej strony mamy w ten sposób. To są gąsienice tak zwane DS. I powiem Wam, że ja, tak jak już wspomniałem, miałem znaczy inaczej, no po prostu źle podszedłem do montowania gąsienic gumowych w modelu Trumpetera w S100, ale już wiem co w trawie piszczy i powiem Wam, że nie będę tutaj narzekał. Osoby, które na przykład nie lubią gąsienic tego typu, tych gąsienic DS, oczywiście mogą je wymienić na gąsienice żywiczne lub od innego modelu plastikowego, gdzie na przykład znajdują się gąsienice z twardego plastiku w elementach. Dragon oczywiście dodaje nam również blaszki. Tak prezentuje się pierwsza blaszka. Tak prezentuje się druga blaszka. Są to siatki.
Oddzielnie zapakowane mamy tak samo kalkomanię z nazwą własną. Tutaj mamy czołgu. I teraz sobie przejdziemy do kolejnej ramki. Jednej z trzech. To jest, posłuchajcie, ramka D. I tu mamy układ jezdny. Podobnie tak jak w Panzer trójce N, którą prezentowałem, tak prezentuje się tej wielkości jest ta ramka. I podobnie mamy tutaj koła jezdne. Następnie koła napinające. Tutaj znajdują się. Tak wyglądają z drugiej strony. Tutaj mamy koła podtrzymujące gąsienicę. A tu mamy koła napinające. No i oczywiście elementy, które nakładamy na kadłub, doklejamy do kadłuba. Z przodu kadłuba, tu gdzie znajdują się koła napędowe, czyli te z zębami. To jest ramka D. Ogólnie rzecz biorąc jest to D, uniwersalna ramka do Panzer trójek, jak i również tutaj widzimy jest zaznaczone, że nadaje się ten układ jezdny do Stuga trójki. Kolejna ramka, a raczej ramka i elementy kadłuba. To jest ramka A do Panzer trójki i prezentuje się ona tak. Tu mamy przód kadłuba, górną część, elementy, które naklejamy na czołg, jak i również tutaj znajduje się lufa, która oczywiście posiada otwór. To jest ta króciutka lufa. Tu można oczywiście tą lufę wymienić na lufę metalową od polskiej firmy RB Model. A to jest góra kadłuba, część góry kadłuba, bo tu mamy jeszcze przód. Liny są na stałe. Tu mamy tył. I tu naklejamy, część blaszek naklejamy właśnie na te wydechy. Do tego montujemy osłony przednie, takie dopancerzenie. I kolejna ramka. I tutaj czy jest numer ramki, bo powiem Wam, że widzę, że coś zanika. Tutaj tak jakby była wycięta ramka. I tu mamy tak. To co montujemy pod spód, czyli pod kadłub wklejamy w te miejsca. Tutaj mamy właśnie tak zaznaczone to. A raczej w ten sposób. Mamy elementy wieży, tak prezentują się błotniki, jest imitacja ryflowania błotnika, część narzędzi, wyposażenia, gaśnica. Tu mamy tył, tu są boki, tu znajduje się część jarzma, osłony armaty, przednia płyta, to wklejamy, następnie naklejamy to. Tu mamy część kolejną osłony i jarzma armaty, część wieży, tu jest osłona. Tu mamy właśnie klapę, taką skrzynię dodatkową,
którą montujemy na tyle wieży. No i pozostałe elementy. Tutaj mamy też ten element, naklejamy na boku kadłuba. Prezentowałem tak samo te elementy w Panzer Trójce M. Czyli jak sobie weźmiemy kadłub, to te elementy wklejamy w to miejsce, które jest tak obrysowane. No i sama część wieży. Szkoda, że tu jest zamknięta ta wieża, nie można boków otworzyć i na przykład osoby, które kleją, na przykład tworzą dioramy, to mogliby jednego z załogantów oczywiście tu umieścić. A to są uchwyty, które osoby, które będą chciały, to należy ściąć i te uchwyty należy dorobić z drutu. Oczywiście, jeżeli macie ochotę i umiejętności. To są uchwyty, którymi się chwytamy, żeby wejść na przykład przez włas do wnętrza czołgu. Teraz, gdyby Dragon produkował, to na pewno byłyby te uchwyty oddzielnie, odpowiednio tak samo wyprofilowane na zewnątrz, tak lekko podniesione i na zewnątrz wychodziłyby. Tu mamy kopułkę dowódcy i szukam, patrzę włazów. Gdzieś pominąłem włazy, możliwe, że są na innej ramce. A, są. Jedna część od wewnątrz pokazana i tu jest specjalna ta poduszka. To jest drugi włas, proszę bardzo, który jest zewnętrzna część zaprezentowana, a tak prezentuje się od wewnątrz. Czyli też mamy taką poduszkę specjalną, chroniącą po prostu przed bezpośrednim uderzeniem samej klapy czołgisty w głowę. Model naprawdę godny uwagi, jest to bardzo ciekawy model. Chyba jedyny w tej chwili tego typu model na rynku. Model jest dostępny oczywiście w moim sklepie pod adresem www.tankmodels.pl. Postaramy się też mieć do niego jakieś dodatki żywiczne. Liczę na lajki, komentarze. A na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.